Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj na temat systemu pracy w czasach koronawirusa. Drodzy Państwo, coraz więcej z nas jest zmuszonych do pracy zdalnej, do pracy ze swoich domów. Dlatego też ważnym jest, żeby zrozumieli Państwo, jak według prawa polskiego regulujemy systemy czasów pracy, czyli to, kiedy pracujemy, a kiedy odpoczywamy. Każdy pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ma regulowany jakiś system czasu pracy. Podstawowym systemem czasu pracy jest system, w którym osoba pracuje przez 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie, a łączna suma tych godzin daje w tygodniu 40. To jest pełen etat i to jest podstawowy system czasu pracy. Natomiast systemy czasu pracy mogą być różne, ale z tego podstawowego systemu widzimy, jak wygląda pojęcie systemu, czyli to jest pozostawanie w dyspozycji pracodawcy w wyznaczonym miejscu, o wyznaczonym czasie i gotowość do podjęcia tej pracy. Więc tak wygląda definicja, wiemy już, jak wygląda ten podstawowy system czasu pracy, a teraz po kolei będziemy omawiać sobie kolejne systemy czasu pracy. Obok podstawowego systemu mamy drugi, bardzo często powiązany z podstawowym, równoważny system czasu pracy. Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w tygodniu dalej mamy maksymalnie 40 godzin pracy, natomiast w ciągu jednego dnia może praca trwać do 12 godzin. Natomiast w kolejnym dniu lub w ciągu danego tygodnia ta praca będzie wtedy krótsza, tak żeby łącznie przez 5 dni otrzymywać 40 godzin. Tak wygląda równoważny system. Natomiast kolejnym systemem jest tak zwany praca ciągła, system pracy ciągłej. Stosujemy go tam, gdzie nie mogą z reguły być wyłączone maszyny. Bardzo często stosowało się go kiedyś w hutach, w różnych odlewniach żelaza czy innych tego typu przedsiębiorstwach, w których wyłączenie maszyn spowodowałoby dosyć duże straty dla przedsiębiorstwa. Tam sytuacja wygląda tak, że maksymalnie w tygodniu mamy 43 godziny pracy. To powoduje, że tam dzień czasu pracy może trwać 12 godzin i może tak być przez kilka dni z rzędu, aż do maksymalnie wyrobienia 43 godzin pracy. Więc ten system tak naprawdę daje dosyć duże możliwości, jeżeli chodzi o dobowy system czasu pracy. Bo przede wszystkim dbamy w tym systemie o to, żeby właśnie praca mogła cały czas w sposób ciągły, jak sama nazwa wskazuje, trwać i nie było między nią przerw. Te wszystkie systemy czasu pracy, o których sobie do tej pory powiedzieliśmy, mówimy o maksymalnym pułapie godzin, co do którego nie wypłacamy tak zwanych nadgodzin. Bo oczywiście powyżej 40 godzin w tygodniu czy 43 przy pracy ciągłej, jeżeli dany pracownik wykonuje pracę, to dalej powinien otrzymywać wynagrodzenie w zwiększonej wysokości już na podstawie pracy w nadgodzinach. Ale do tego pułapu 40-43 godzin nie otrzymujemy tutaj nadgodzin, tylko normalne wynagrodzenie ustalone umową. Mamy jednak system czasu pracy, w którym pojęcie nadgodzin tak naprawdę nie istnieje. I
Takim systemem czasu pracy jest zadaniowy czas pracy. Zadaniowy czas pracy i każdy kolejny, o którym sobie powiemy, zbliża już nas z tą elastycznością czasu pracy do umowy zlecenia, a także daje możliwość pracy zawodom takim na przykład jak programiści czy inne wolne zawody. Ponieważ zadaniowy czy system czasu pracy polega na tym, że określa się długość wykonania zadania, ale ta długość wykonania zadania nie może być dłuższa niż 8 godzin w ciągu jednego dnia i 40 godzin w tygodniu. Jeżeli nie wyrobi się osoba powyżej 40 godzin w tygodniu, a ustalono wcześniej w zadaniu, i zgodziła się ta osoba na to, że wyrobi się w tych 40 godzinach, to nie wypłacamy tam i tak nadgodzin. Po prostu ustaliliśmy, że to zadanie będzie wykonane w ciągu tych 40 godzin. Jeżeli natomiast ustalimy, że zadanie będzie wykonane w ciągu, dajmy na to, 60 godzin, to i tak wypłacamy 40 godzin za jeden tydzień, a kolejne 20 godzin przechodzi na kolejny tydzień i w taki sposób wykonujemy pracę w tym systemie czasu pracy. To może przydać się chociażby właśnie dla programistów. Podobnie, jeżeli chodzi o elastyczność, a nawet może jeszcze lepiej, jest w ruchomym systemie czasu pracy. System ten polega na tym, że pracownik z pracodawcą ustalają godziny rozpoczęcia pracy w kolejnych dniach. Najczęściej wygląda to tak, że i tak w ciągu dnia mamy 8 godzin pracy, natomiast to pracownik z pracodawcą może określić godzinę rozpoczęcia pracy, czyli że może być to od godziny 7 do godziny 9. Kiedy pracownik przychodzi do pracy, od wtedy liczymy mu 8 godzin, ponieważ na przykład wpisuje się na liście, czy też chociażby loguje się swoją kartą do systemu. I w taki oto sposób liczy mu się tak naprawdę czas pracy. Podobnym do niego czasem pracy jest tak zwany indywidualny system czasu pracy. On w ogóle już polega na tym, że ustalamy godziny rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy. Czyli bardzo przydatna rzecz dla studentów. Możemy określić, że w jednym dniu rozpoczniemy sobie dzień od godziny 10, dzień pracy, ale będziemy pracować tylko na przykład do godziny 14, ponieważ mieliśmy rano zajęcia i po południu zajęcia. Ale w kolejnych dniach nie mamy na przykład zajęć, więc będziemy pracować od godziny 7, powiedzmy do godziny 16. Jest to możliwe w indywidualnym systemie czasu pracy. Musi on być jednak tutaj ustalony z pracodawcą. Podobnie jest z systemem skróconego tygodnia pracy. Ten system może być szczególnie przydatny dla osób, które chociażby studiują w formie zaocznej, ponieważ system skróconego tygodnia pracy polega najczęściej na tym, że w 4 dni tygodnia pracujemy po 10 godzin i w taki oto sposób wyrabiamy 40 godzin czasu pracy i mamy 3 dni wolnego. Niektóre firmy w taki właśnie sposób pracują. Wtedy też nie mamy nadgodzin. To były systemy czasu pracy, natomiast wszystkie one mogą zostać połączone ze znaną z kodeksu pracy tak zwaną telepracą. Polega ona na tym, że jeżeli umowa na to pozwala lub zostanie podpisany aneks do umowy, to pracodawca powinien zagwarantować możliwość wykonywania pracy zdalnie przez pracownika, czyli albo z domu pracownika, albo w innym miejscu. Musi to miejsce być określone w tym aneksie lub umowie i jak najbardziej można w tym czasie
pracować, niekoniecznie w miejscu pracy. Także w obecnej sytuacji i w obecnych czasach może należałoby się zastanowić, czy nie wprowadzać coraz częściej do zawieranych umów o pracę jakiś inny, zindywidualizowany system czasu pracy, a może też pozwolić na połączenie innego czasu pracy razem z pracą zdalną. Sądzę, że taki sposób mógłby pozwolić łatwiej zachować balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Jak zwykle proszę Państwa o śledzenie naszego Facebooka. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w live czacie na YouTubie. Zapraszam Państwa też do śledzenia naszego kanału. Dziękuję na dzisiaj.